Tak. Obroniłam się. 5 lat tych cholernych studiów. I nareszcie mam to na papierze. Pani magister fizjoterapii Marlena Kot. Nie. Pracy jeszcze nie ma, ale będzie na luzie. Przepraszam, muszę kończyć. Tato! Tato! Ojciec miał jakiś atak. Karetka już jedzie. Dziś w odcinku Rolecki przynosi do Lombardu dziwny przedmiot. A co to jest? A to jest normalnie ozdoba ogrodowa. No nie wygląda. Mariusz staje w obronie klientki Lombardu. Przychodzę w sprawie pani Marleny. Oferował pan jej pracę za seks. Brednie. Proszę stąd wyjść, bo wezwał ochronę. Bernadetta pracuje z bratem. Im bardziej się skupisz, to bardziej działa. Masz, włóż to do segregatora. No co? Weź się do roboty. Bernadetta potrzebuje natychmiastowej pomocy. Co? Coś złego mi się dzieje! Co się stało? Nie wiem, coś z dzieckiem, zadzwoń na pogotowie! Drzwi otwórz, już dzwonię. Cześć, Mariusz! A! Cześć! Witam młodą parę z podróży poślubnej. Jak tam? Super, fantastycznie. Kanary są przepiękne, zobacz. O, plaża, góry, no po prostu raj. Raj na ziemi. Tylko wiesz, Marcin to się oczywiście nie potrafi zrelaksować. Akcji mu brakowało. Wcale nie. No tak, ludzie rok pracują na wakacje, a ten, o proszę, kazał im biegać o 6 rano i na siłownię namawiał. Po niektórym to by się przydało. Nie, no wiesz, że czasami odrobina lenistwa jest nawet wskazana. Tylko raz się rozruszał, jak były zawody na strzelnicy. 100 euro wydaliśmy, ale on musiał pokazać, że jest najlepszy. Co, pokazał? No jasne. O, patrz, wygrał te zawody. O, Przepraszam, ale nie no, miałeś świetną konkurencję. mój bohater, król strefy animatorów. Dzień dobry, otwarte. Otwarte, tak, zapraszamy. To co? To pa. Kochanie razie. to moje, tak? Zobaczymy się w domu. Pa, pa. Benia i Beton to fantastyczni ludzie. Naprawdę, aż miło było popatrzeć, jak są ze sobą szczęśliwi. Ciężko będzie. Lekarstwa ojca kosztują, no to pójdzie cała jego renta. Moje pół etatu to tak na opał. Opłaty, jedzenie. Ale fizjoterapię szleją za darmo. Jak, za darmo, żeby to chociaż Marlence płacili. Ile to już bezrobotna po tych studiach? 2 miesiące. Przecież wysłałam CV. To nie moja wina, że system jest chory. 5 lat studiów. Tam Anka od Kowalików technikum kosmetyczne skończyła, jakieś te tipsy robi i zarabia, że aż miło. Czyli miałam nie iść na studia, tylko zostać jakąś tipsiarą, tak? Coś złego mieć fach porządny? Ja mam wiedzę. Ale wiedzą, to ty się nie najesz. Spróbuj sam. Halo? Tak, to ja. Oczywiście. Za godzinę będę. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Co się stało? Mam rozmowę o pracy. Wow. W prywatnej klinice. No to już. No, powodzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. No, to teraz ty opowiadaj. Ale o czym?
No lepiej powiedz, jak się czuje dziecko. Wszystko dobrze? Tak, tak, wiesz, cudownie. I ja się czuję tak ostatnio, wiesz, taka otoczona troską. No wiesz, przy Marcinie to możesz czuć się bezpiecznie, no. Tak, bardzo się stara. Z dnia na dzień widać, jak coraz bardziej wchodzi w rolę ojca. Tak. Strasznie się cieszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Rolecki. A co pan robi? A, to co zwykle. Interesy. Aha. Ciu. A co to jest? A to jest normalnie ozdoba ogrodowa. No nie wygląda. Obawiałam się tego powrotu z raju do szarej codzienności. Zupełnie niesłusznie. Fajny jest ten nasz Lombard. Dzień dobry, zapraszam. Dzień dobry. Witam. Dobry. Proszę bardzo. Widzę, że pani w rzeczywistości jest dużo ładniejsza niż na zdjęciu w CV. Dziękuję. Do tego 5 na dyplomie. Widzę, że rozum nie ustępuje urodzie. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi zależy na tej pracy, a przez te nowe regulacje ciężko cokolwiek znaleźć. Prawda? Krajowa Izba Fizjoterapii dzisiaj nie pomaga za bardzo młodym, co? Jak to było? 3 lata doświadczenia w zawodzie, żeby być pełnoprawnym i samodzielnym pracownikiem? No tak. Bardzo chciałbym panią zatrudnić, ale nie mogę. Ma pani ukończony tylko 1 kurs specjalizujący. Kinesiotaping Tak. był darmowy na uczelni, a na inne nie było mnie stać. Rozumiem. Spokojnie, poradzimy coś na to, ale kursy musi pani mieć zaliczone. Tego nie obejdziemy. Te rury to normalnie miedziane są, słuchajcie. Dobrze, ale my śmieci nie przyjmujemy. To jakie śmieci? To jest normalnie oryginalne dzieło sztuki współczesnej. Panie Mariuszku, co pan? Wiesz, Mariusz, jakby tak na to spojrzeć jakoś inaczej, no to chyba może się podobać. To co? 50 na ten, na obiadek w barze mlecznym, co? 16 kosztuje obiadek w naszym barze, panie Rolecki, i to z kompocikiem. No właśnie, los. No. To chociaż 20, co? Nawet nie wiemy, co to jest. Jak no, nie wiedzą, co to jest. Już sztuka, mówię, no. Mariusz, ja to wezmę na siebie, dobrze? Wiesz, no może się spodoba, nie wiem, Marcinowi. Mam nadzieję. Ale tylko, żeby mnie potem ścigał. Dobra, proszę, panie Rolecki. Pan sobie weźmie dodatkową suróweczkę, bo to dużo witaminek. Jakby pan mógł tam jeszcze to postawić właśnie tam, dobrze? Dobra. Benia była bardzo pozytywnie nastawiona do świata po urlopie, także nawet wzięła ten dziwny przedmiot dla siebie. Zaproponuję pani 3000 za 1 taki kurs. Przepraszam, ile? 6000 za 2 kursy specjalizujące związane z naszymi klientami. To nie jest wygórowana cena. Nie, ale to wciąż dużo. Normalnie 1 kurs kosztuje 4000 zł. Ja chcę pani pomóc. Ale ja nie mam takich pieniędzy. Studia zdałam na 5, a jestem na rynku pracy niżej niż ktoś, kto ledwo zdał, bo rodzice mu dali 1000 na kursy. Pani Marleno, spokojnie. Coś poradzimy, tak? To znaczy? Proponuję pani na start 3000 na rękę. Aż tyle? Tak. Część pieniędzy na kursy pewnie pani ma odłożone, a resztę można spłacić w kredycie. Wtedy będzie pani miała z czego to spłacać, prawda? No, chyba tak. Pani Marleno, z mojej strony jest to bardzo dobra propozycja. Gdzie indziej zapłaci pani dużo więcej. Marlena prosto z gabinetu szefa kliniki wróciła do domu. Zamierzała zdobyć pieniądze na kursy specjalizujące. No co tak bez słowa? No jak tam ta rozmowa poszła? Dadzą mi pracę, ale potrzebuję pieniędzy. Na co? Na kursy. Ile? 6000. Matko Bosko. 6000, to Ręko, nie. To teraz za pracę trzeba płacić? Taki rynek. Bez kursów nie dadzą mi pracować. Muszę coś sprzedać. Co sprzedać? Córcia,
Zostaw ten laptop, przecież za niego jeszcze raty płacimy. Trudno. Jak trudno. Potem wykupię. Mają mi dać 3000 na rękę. Rozumiesz to? I co? I telewizor wezmę. No chyba zwariowałaś jak telewizor. Przecież ojciec musi oglądać, to jest jedyna rzecz, jaką może robić jeszcze w tej chwili. Albo tą piłę motorową taty, on i tak nie używa. Opamiętaj się, dziecko, jaka piła. 5 lat studiów. Dojazdy, przyjazdy, opłaty, książki medyczne po 200 każda. I co? I jeszcze mało wydatków, jeszcze wydatki. To co mam zrobić? A iść do normalnej pracy, takiej normalnej. Nie stać nas na te medyczne dyrdymały. To zapytaj się ojca, jak to było, jak nie mógł ruszać ręką. Dzięki tym dyrdymałom nie jest kompletnym inwalidą. Nie jest inwalidą, tak. To co, nie można znaleźć na tym internecie ofert pracy bez opłat? Dajcie mi szansę. Proszę, no. Jestem! Naprawdę ciężko się przyzwyczaić, padam z nóg. Marcin? A co tak pachnie? No, staram się przygotować kolację, ale coś mi nie wychodzi. No. Czuję, pomogę ci. Nie ma takiej możliwości. Odpoczywaj. To może chociaż okno otworzę. Ja otworzę okno. Duszno ci? Nie, tylko chyba coś przypaliłeś. Cholera. Marcin, ja nie jestem chora, tylko w ciąży. No, mieliśmy all inclusive na wakacjach, ale ja tylko żartowałam, że chciałabym być tak obsługiwana w ciąży. No ja wiem, Bania, no ale chcę być, wiesz, potrzebny, no. Jesteś potrzebny, ale ja naprawdę mogę pomóc przy kolacji, posprzątać, czy chociażby usiąść sama na kanapie. Naprawdę. Okej. No. A, kogo tam niesie? Cześć, rodzinka. Cześć, Romuś. Wróciliście? Gotujecie coś? Bo pachnie aż na korytarzu. Gotujemy, no ale najpierw buty ściągnij. No. Wiesz co, wolałbym nie. Do nadopiekuńczego Marcina brakowało mi jeszcze Romana. Czyli ze spokojnego wieczoru nici. No ale Marlenka, ta praca to pewna. To są 3000, mamo. No pomyśl. Pierścionek po babci. Zostaw go. Nie mogę. Co, tylko leży, kurzy się tam. Babcia na górze się ucieszy, że mogła pomóc wnuczce. Na pewno, mamo? Na pewno. Obiecuję, że go wykupię, jak tylko dostanę pensję, dobrze? Dziękuję, mamo. To co? Smacznego, kochanie. Smacznego. No dobra, no, sam się napiję. Ale na chrzcinach to już razem, nie? Z chrzestnym trzeba, bo inaczej dziecko krzywe będzie. Kto ci, Romek, powiedział, że ty chrzestnym będziesz? A niby kto? No, to się jeszcze ustali. Nie ma nikogo innego, a betoniarka pracuje, nie? Co? No Benia z małym betonkiem w środku. A czy to przypadkiem nie jest z naszego wesela? No tak, no, zachowałem trochę na czarną godzinę. Matula powiedziała, że wróciliście. No, byłem na fuszce obok. Stwierdziłem, wpadnę, przywitam się. To co teraz robisz? No, takie tam... Nic specjalnego. W ogóle to chciałem zapytać, czy nie mogłabyś porozmawiać z panem Kazimierzem, czy kogoś nie potrzebuje do pomocy? No Maćka zaraz nie będzie, ty też urodzisz, to nie bardzo. No, a ja polubiłem tę robotę. A ta robota polubiła ciebie? No pewnie. I to jeszcze jak. Polubiła. Zresztą powiem wam szczerze, że nigdy lżejszej fuchy nie miałem. No, dlatego tak mi zależy, no, wiecie. Mogę zapytać, jak będzie okazja. No ale nic nie obiecuję, okej? Okej, pewnie. Ja wolę. No to co?
za moją pracę. Coś tak czułam, że ta nagła troska Romana nie była bezinteresowna. No ale i tak był postęp. Kiedyś żebrał o kasę, a teraz o pracę. Dziękuję bardzo. I jeszcze paragon dla pani. Proszę uprzejmie. Do widzenia. Do widzenia. Może ty się uwijasz jak w ukropie. Uważaj, masz dziecko, no. Tęskniłam za pracą. No, urlop to fajna rzecz, ale no nie za długo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Co pani dla nas ma? A, przyszłam zostawić kilka rzeczy. Już. O, to chyba nie kilka. I laptopa. Inwestuję w siebie, to na kursy. Kursy? A jakie, jeśli wolno spytać? A, jestem fizjoterapeutką. Jeśli nie zaliczę kursów, to mnie nie przyjmą do pracy. A to nie jest tak, że najpierw panią zatrudniają, a później się pani doskonali? No, powinno tak być, ale... Ile mi dacie? Tak, już wyceniamy. Co się stało? Nie, źle chwyciłem. Mam kłopoty z barkiem, ale to jest drobiazg. Trochę boli. A no to się przecież świetnie składa, bo pani jest fizjoterapeutką. Mogę zerknąć, jeśli pan chce. Nie, no, Serio, nie ma problemu, naprawdę. ale to kosztuje, tak? Na razie nie mam prawa wziąć od pana ani grosza. Nawet nie mam prawa pana leczyć. No, chyba pan się nie wygada. Nas obowiązuje pełna tajemnica handlowa. Może być pani spokojna. No idźcie. Obejrzysz? Tak, wycenię wszystko. Ramię bolało mnie tak bardzo, no, że nie mogłem odmówić udzielenia mi pomocy. Benia wzięła się za wycenę, a klientka dociekała, co tak naprawdę mi się stało. No, ewidentnie ma pan coś uszkodzone. To mięsień podgrzebieniowy. Tam się często zrywa ścięgno, a poza tym... No, jest pan bardzo pospinany. Mięsień czworoboczny szyi, no, ma pan jak kamień. Musi się pan rozciągać, przez to bywają migreny. A wie pani, to prawda. Miewam bóle, rzeczywiście. No, z boku głowy. Z boku głowy, No tak. to pewnie od tego. A z barkiem nie ma co zwlekać, tylko musi się pan udać szybko do lekarza. Może mogłaby pani coś polecić? Może tą klinikę, co mnie przyjęto. Physiofix. Ona jest niedaleko stąd. No, na pewno pan znajdzie w internecie. Dobrze, to bardzo dziękuję. Spróbuję zadzwonić i umówić. Okej. Dziękuję. Proszę. No i jak tam? Bo ja już skończyłam wycenę. Tak? I co? Ile dostanę? Więc tak, telefonu nie przyjmiemy, no bo to już stary model. Jeżeli chodzi o wisiorek i kolczyki, one są tylko posrebrzane, więc 80 zł. Napije się pani kawy? No, liczyłam na więcej. No wie pani, został jeszcze laptop, ten słonik i ten śliczny pierścionek, który pani przyniosła. No to za to możemy pani zaproponować 1400 zł pod zastaw. Może być? No, chyba tak. No to wspaniale. Wie pani, więcej nie możemy pani zaproponować. Ale to i tak dobra cena. Zapraszam, podpiszemy umowę. Klientka miała rację. Nie było co zwlekać. To ramię przeszkadzało mi w pracy i w normalnym funkcjonowaniu. Dlatego zadzwoniłem do kliniki, żeby umówić się na spotkanie. Benia, kurczę, co ty robisz? No, Benia, przecież tobie nie wolno, no. Czego mi nie wolno? No, Benia, zostaw to, proszę cię. No, Benia, No postaw a przecież to lekkie jest. Ale, dobrze, przecież tobie nie wolno, dobrze? Co tu robisz? No, przechodziłem obok, to stwierdziłem, że zajrzę, no bo może, wiesz, szefa spotkam, o pracę zagadam. Roman, jak będziesz mnie tak codziennie sprawdzał i nachodził, to na pewno ci nie pomogę. No ale dobrze, przecież nie sprawdzam, tak? Porozmawiam z szefem, tylko nie było go po prostu jeszcze. Dobra. A w ogóle to co tutaj robisz? Powinnaś być w środku, no. Dziecko zaziębisz, będzie ci tam kichać w środku. Co ty za farmazony opowiadasz? No tak, no. A w ogóle to jak ono ci tam kicha, to ty wtedy co? Roman! Już naprawdę, chodź do środka, wstydu nie rób. Do widzenia panu. Naprawdę, zachować się nie umiesz. Benia, no ja z tym kichnięciem to po prostu metodą dedukcji. Roman, gdzie się nie pojawisz, tam wstyd przynosisz. Już naprawdę powoli to mam ciebie dość. Dobra, a jakbyś zagadała z szefem, czy ta praca się dla mnie znajdzie? Ale ja ci mówiłam, że od takiego męczenia mnie to się praca nie znajdzie. A może się znajdzie? Dobrze,
porozmawiam z szefem, no ale niechże się tylko pojawi. Spokojnie. Dobrze? Czekajcie, ja właśnie dostałem SMS-a, że zwolniło się miejsce w klinice za godzinę, a następny termin jest dopiero za tydzień. No to co tak stoisz? No to pędź szybko, bo przepadnie, no. Ja ciebie zastąpię. No, jest praca. Benia, co ty na to? Widzę, że cierpisz, a chyba we dwójkę razem nie zginiemy. Prawda? Prawda, prawda. No to dzięki, to co? Ja lecę. No, To na pa. razie. Cześć. Powodzenia. Siemanko. No, i widzisz, ledwie przyszłem i jest praca. A dzień dobry. Szukam. Dzień dobry. O, jest. Jest. Spodobała się panu nasza ozdoba ogrodowa? To jest działo organowe. Ordonowe? No to pewnie od tego reduty, co oni w szkole uczyli. To musi być zabytek. Nie ordonowe, tylko orgonowe. To bardzo potężne urządzenie. Długo by tłumaczyć. Ale to może niech pan chociaż zacznie. Ogólnie to zbiera moc i sprawia, że żyje się lepiej, ale niewielu to rozumie. Ile za to chcecie? No, jakieś... Daję 200, więcej nie mam, ale biorę od ręki. 200 to za mało. Militarie są w cenie. Takie F-16 to kilka miliardów kosztuje. Bierzemy 200. Ratuje pani wiele żyć. Zapraszamy ponownie. Do widzenia. Za mało wzięłaś za tę armatę. Nie armaty, tylko działo organowe. Idź do socjalu, ogarnij się wreszcie, dobrze? Nic się nie znasz na militariach. Ty się nie znasz na obsłudze klienta. Przyznam szczerze, że nic nie rozumiałam. Ale zarobiłam na tym czymś 180 zł. W sumie fajnie. Dzień dobry, pani Marleno. Dobry. Przepraszam za spóźnienie, ale miałem ważne spotkanie. Jeżeli chodzi o panią, w piątek najbliższy rozpoczynamy kursy specjalizujące. Dzięki temu będzie pani mogła rozpocząć wcześniej pracę. Tylko, że mamy mały problem. Mianowicie? Mam tylko tyle. No, niestety, ale to nie wystarczy. Nie mogła pani mówić tego wcześniej? Ja przed chwilą podziękowałem już zdecydowanej kandydatce. Ale ja muszę mieć tą pracę. No, nie wezmę kredytu na 5000, bo mnie odsetki zabiją, rozumie pan? Pani Marleno, pani musi zrozumieć, że ja tą zniżką daję pani szansę. Wiem i doceniam, ale nie zdobędę ani złotówki więcej. Może obejdzie się bez tych kursów, albo no, chociaż z jednym. Niestety. Rozmawiałem z adwokatem. Nawet bez tych 3 lat byłoby ciężko, a tak? Zrobi pani 2 kursy. Rozumie pani? Będzie pani miała podkładkę. Błagam pana, ja muszę mieć tą pracę. Może jakieś, nie wiem, sprawy administracyjne. Sprzątać mogę nawet, cokolwiek. Pani Marlenko, taka ładna buzia do sprzątania. Wie pani co? Chyba mam rozwiązanie. Mam pewien pomysł. Dobrze, to dla pani telefon. Dla mnie 100 zł. Dziękuję. I jeszcze paragonik. Proszę uprzejmie. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia i zapraszamy ponownie. Do widzenia. Może byś się wziął do roboty i mi pomógł, co? Znowu w sapera grasz? Nic nie gram, tylko coś sprawdzam. My to jesteśmy frajerzy jak z Radomia do Sosnowca. No co? Patrz. No i co? No tu pisze, że te działa ordonowe to chodzą za 2,5–3 tysiące, a my to puściliśmy za 200. No. A co to w ogóle jest? Właśnie nie wiem, czytam i nic nie rozumiem. Też mi niespodzianka. O, wielka pani profesor Bernadetka się odezwała, no. No, nie wiem, tu coś pisze, że to kumuluje energię z kosmosu i działa na te chemitrails. Na co? No, rząd coś na nas spryskuje, wiesz, i nas trują, a to są te ślady za samolotami, nie? A to te działa ordonowe to te ślady tak rozgarniają. Co za bzdura. O, no i to jest, i to się ponoć programuje siłą woli, że im bardziej się skupisz i w to wierzysz, to bardziej działa. No.
Masz, włóż to do segregatora. No co? Weź się do roboty. Już! Te działa organowe to było jakieś szachrajstwo. Fakt, mogłam sprzedać drożej, ale i tak zarobiłam prawie 200. No tylko pana Roleckiego było mi szkoda. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co pan tu robi? Przyszedłem na badanie barku, tak jak pani radziła zresztą. A czy coś się stało? Nie, No przecież widzę, że pani płacze. nie. A wiem, pewnie nie dostała pani tej pracy, tak? Nie. Porozmawiałem z tą dziewczyną i dowiedziałem się, co tam zaszło. Nie potrafiłem przejść obok tego obojętnie. Halo, proszę pana. Proszę pana. Proszę pani, przepraszam bardzo, byłem umówiony z szefem. Kim pan jest? Nie byliśmy umówieni. Dzień dobry, przychodzę w sprawie pani Marleny. Marleny? Tak, oferował pan jej pracę za seks. Brednie. Proszę stąd wyjść. Rozmawiałem z nią przed kliniką. I co z tego? Ma pan dowody? Proszę stąd wyjść, bo wezwę ochronę. Tu dowody nie są potrzebne, bo nie jesteśmy w sądzie. Proszę mnie. Chcesz jeździć do końca życia na wózku inwalidzkim? Zrehabilitować rdzeń kręgowy nie jest łatwo, co? Czego ty ode mnie chcesz? Zapomnę o wszystkim. Nie doniosę na siebie na policję. Ale jutro przyjmiesz panią Marlenę na normalnych warunkach. Rozumiemy się? Ja nie mogę. Przyjmiesz ją i będziesz trzymał łapy z daleka od niej. Rozumiemy się? Ta zabawa w Rambo była nieodpowiedzialna. Takie sprawy należy zgłaszać od razu na policję. Ale w tej sytuacji uznałem, że na bezprawie najlepiej zadziałać bezprawiem. No i wiesz, i potem... dobry wieczór. Dobry wieczór. A co tu państwo robią? A taka niespodzianka. Cześć, Benia. Przywieźliśmy łóżeczko, pomogliśmy Marcinowi. Marcin wcześniej po wyprawkę pojechał. Dzwonił bez przerwy, co jeszcze wziąć. Pokażę ci. Chodź. Zobacz. O. Takie coś kupiłem. I buciki. O, buciki. Coś tu jeszcze do spania było, ale o, smoczki. No, wykosztował się. Pół działu dla dzieci wykupił. Doceniam, ale czy to aby nie za wcześnie? Ja tam wolę być przygotowany. Tak jest. No tak, ale wiesz, łyżeczka się właśnie nie kupuje, żeby nie zapeszać. A widzisz, i o tym pomyśleliśmy. Pożyczyliśmy łóżeczko od znajomych. A, No mało to głupie zabobony, no ale mówię, no trzeba mieć już wszystko gotowe, zanim to się stanie, prawda? no Marcin, ale to będzie dziecko, a nie wojna. Dobra, ja tam jestem praktyczny, to źle? No, zresztą mam to po tatusiu. No nie, chyba nie po swoim. Dobra, to co, może zostańcie na kolację, ugotuję coś. To ja ci lepiej pomogę. Wiesz, rodziców ma się tylko jednych. Do kuchni! Ten mój Marcin. No może i trochę mnie denerwował tym swoim wariactwem na punkcie dziecka. Ale był przy tym taki słodki, nie mogłam się na niego gniewać. No a co z tą pracą? Miałeś pracować, a jesteś w domu. Bo szef powiedział, że muszę poczekać jeszcze kilka dni, aż zwolni się etat. Zadzwoni. Halo? Czy szef dzwonił do pani? Jaki szef? Szef kliniki, w której pani wczoraj była na rozmowie. Nie dzwonił. A kto mówi? Obiecał, że zadzwoni. Mówił, że chętnie panią przyjmie. Ale ja nie chcę tam pracować. Nie w takim miejscu. Zapewniam panią, że teraz wszystko będzie jak należy. Może pani przyjąć pracę. Pan jest kolegą szefa, tak? Będzie pani miała pracę, obiecuję. Do widzenia. Ale kto mówi? Halo? Marlenka, co się stało? A nic. Co z takiej innej pracy? O co chodzi? No nic, jedzmy. Wszystko okej.
Co, znowu ten bark? Tak, kurczę boli. A wziąłeś jakiegoś proszka? Tak, 2. No i co? No i nic. No ale miałeś z tym iść do lekarza, nie poszedłeś? Byłem. I co, nic ci nie przepisał? Przepisał mi skierowanie na badania poprzedzające terapię. No, wiesz jak jest. No tak. No ale co teraz? Przecież Romana nie ma. Zadzwonię do Kazimierza może. Aż tak cię boli? Bark naprawdę mnie bolał, ale sporo dodałem od siebie. Miałem po prostu do załatwienia sprawy tej dziewczyny i musiałem znaleźć wymówkę. A Kazimierz na szczęście miał czas i mógł wspomóc Benię w Lombardzie. Panie Grzegorzu, krótka piłka. Potrzebuję ochrony, stąd telefon do pana agencji. Ochrona w klinice fizjoterapii? Też mnie to dziwi, ale tak. Nawet sobie pan nie wyobraża, jacy ludzie są narwani, jeśli chodzi o zdrowie najbliższych. Co takiego robią? Myślę, że znają się na wszystkim lepiej od lekarzy i są spięcia, a medycyna to nie czary. Czasami nie wszystko idzie po naszej myśli. Ale ja ich rozumiem. Nerwy. Dlatego w tym wszystkim należy zachować dozę cywilizacji. I co ja miałbym tutaj niby robić? W centrali nic mi nie powiedzieli. Panie Grzegorzu, będzie pan po mnie przyjeżdżał co rano do domu i odwoził mnie po pracy, a za dnia będzie pan pilnował, żeby nikt tutaj nie pałętał się nieproszony, jeśli pan wie, o czym mówię. Oczywiście, da się to zrobić. Świetnie. To jesteśmy dogadani, tak? Tak. Dzięki wielkie. Pani Kasiu, proszę panią na sekundkę. Co do finansów jeszcze pogadamy. I dla pana. Dziękuję i do widzenia. Do widzenia. Benia, coś Mariusza długo nie ma. No pewnie go tam naprawiają. Naprawdę go bolało. No wiem, bo byłem przy tym. No ale nie wiedziałem, że to takie poważne. Może ma jakieś zapalenie albo coś? O. No i co to ma być, co? To ja z wami tyle lat. Jak z przyjaciółmi, braćmi. A wy mnie tak w bambuko? Panie Rolecki, co się stało? No, pani Benia wie dokładnie, co się stało. Ja przyniosłem im taką ozdóbkę ogrodową, nie? Która okazała się wielką, potężną i jeszcze drogą bronią. O. Możesz mi powiedzieć, o co chodzi? To za chwilkę wszystko wyjaśnię. Skąd pan to wie? Aha, a Roman się wygadał. Powiedział, że sprzedaliście to cudo za 200 zł, a mnie się dostało ledwie 16 złociszy. 20, panie. Nie, 20. 20. No ale przecież my nie wiedzieliśmy, ile to jest warte. Czy może mnie ktoś wreszcie powiedzieć, o co chodzi? No bo pan Rolecki przytargał tutaj jakieś takie keremesło. Co? No takie nie wiadomo co. No i Mariusz to w ogóle nie chciał tego wziąć. No to ja sobie kupiłam do domu za grosza. I co? I to coś okazało się coś warte, tak? No to się w ogóle okazało, że to taka maszyna jest do ściągania energii z kosmosu. Coś takiego? Trudno powiedzieć, no. No dziwne takie właśnie, prawda? No ale jeszcze zanim to wzięłam do domu, no to przyszedł jakiś facet i dał za to 200 zł. I tak mnie oszukać. No, panie Rylecki, przecież mówiłam, nie wiedzieliśmy, ile to jest warte. No, a jak to wyglądało? To ma jakąś swoją nazwę? Działo organowe. Co? No takie rurki dziwne, no. Panie Rolecki. O, proszę. 5 dyszek dla pana, dobrze? Za udział w zyskach. Okej? Okej, niech będzie. No i dobry, po co to- ta afera? Dobra, to ja przepraszam, się uniosłem, no. No ale Romek mnie tak podpuścił, no. Pan Rolecki trochę przesadził z reakcją. No przecież i tak dałabym mu to jego znaleźne. Ale z drugiej strony, dla jednego 50 zł to niewiele, a dla drugiego majątek. Proszę, szefie. Dziękuję, kochana. Są jakieś nowe zgłoszenia? Tak, 2 dziewczyny zaraz po studiach wysłałam CV na maila. Pan Grzegorz jest? Czeka na korytarzu. Dziękuję. Kawy, herbaty, coś? Nie, dziękuję. Może później. Dobra. No, bardzo ładnie. Ta jest fajna. Wow. Pani Kasiu! Co się dzieje? No właśnie, nie wiem, korki wysiadły. Widzę, że tam na ulicy świeci, więc zaraz zadzwonię do administratora. Oho, sprawdź to, kochana. Ja uciekam. Bez prądu nie ma co. Panie Grzegorzu? Oczywiście, że pan jest. Idziemy.
Nie, no ja tak nie mogę, nie wiem. Za chwilę jakąś aferę wykręcę, czy... Nie wywiązał się pan z umowy. To o nim ci mówiłem, to do mnie nachodzi. Pieprzej pan. Poczekaj, tu są kamery, będziesz miał kłopoty. Mieliście awarię systemu, chyba się jeszcze nie zresetował, co? To pan? Dzwonię na policję. I gdzie dzwonisz? Kim ty do cholery jesteś? Nieważne, słuchaj. Od jutra przyjmiesz panią Marlenę do pracy i łapy trzymasz przy sobie. Jak nie skończysz jak ten gość albo gorzej. Rozumiem się? Ale ja nie mogę. Postaraj się. To jest moje ostatnie ostrzeżenie. Sprawców molestowania należy stawiać przed sądem, ale tak było skuteczniej. No, gdzie indziej nie mógłbym załatwić tej dziewczynie pracy. Musiałem się tylko upewnić, czy moja interwencja była skuteczna. Dzień dobry, Benia. Dzień dobry, szefie. No dzień dobry, dzień dobry. Ale to co, Mariusza dzisiaj też nie będzie? Nie. Dzwonił do mnie rano, no i ma wciąż problem z tym barkiem. Poszedł na jakiś masaż. Matko, już Tak. tyle czasu się z tym męczy, żeby tam czegoś poważniejszego nie było. Mariusz to twardy chłop. Zagoi się na nim jak na niedźwiedziu. Szefie, no ale to jakby na przykład Mariusz jutro też nie mógł, no to może Romek by przyszedł na jego miejsce. A czemu nie? Proszę bardzo, już wie co i jak, no. No bo wiesz, szef, Romek to w ogóle, on by chętnie wrócił. Jak będzie miejsce, to nie ma sprawy. A poza tym ty, jak pójdziesz na macierzyński, to brat może cię zastąpić. Szef to chyba w myślach czyta, właśnie o to chodziło. Tak? No to wal prosto z mostu. No chyba taki zły szef to nie jestem, co? Pan Kazimierz nie musiał tego zaznaczać. Jest świetnym szefem i cudownym człowiekiem. Praca u niego to wielka przyjemność. No i mogłam przekazać Romanowi dobrą nowinę. Będzie miał swoją wymarzoną posadę. Halo? Dzwoniłeś? Proszę? Kto mówi? Czy do Marleny dzwoniłeś? Stary, nawet do pracy nie dojechałem jeszcze. Dojechałeś, ale nie wszedłeś na górę. Nie rozglądaj się, tylko masz do niej zadzwonić. Co się dzieje? Znowu ten facet. Skąd on w ogóle ma mój numer? Damy radę, dzwonię do centrali, przyślą posiłki. Ty pamiętasz, co on wczoraj z tobą zrobił? Spokojnie. A co on taki cięty jest na pana? Nie wiem, nieważne, chodźmy. No coś tak czułem, że szef kliniki potrzebował większej motywacji, żeby zatrudnić Marlenę. To była dla niego ostatnia szansa, żeby załatwić sprawę polubownie. Do tamtej pory byłem dla niego naprawdę miły. No, nawet podobne, nie? Tak, ale jednak widać różnicę. Dzień dobry. Dzień dobry. Szuka pan czegoś? Tak, mój znajomy tutaj kupił niedawno działko organowe. Ja też bym takie chciał. Oj, przykro mi, mieliśmy tylko jedno. To szkoda. Wpadło w niepowołane ręce, wie pani. On tak teraz chodzi po osiedlu i ciągle się nim chwali. A to taki zwykły foliarz jest, proszę pana. Kto? Foliarz, no tak się mówi na tych ludzi, którzy wierzą w różne teorie spiskowe, wie pan, to tak jak ci, co noszą czapeczki z folii, żeby im jakieś fale mózgu nie rozsadziły, rozumie pan? No, on wierzy, że Ziemia jest płaska. No. Kretyn. No ale skoro pan w to nie wierzy, to po co panu to działo organowe? Bo ja, proszę pani, nie jestem idiotą i wiem, jak tego używać racjonalnie. Pracuję na fioletowym płomieniu. Przepraszam, na czym? Na fioletowym płomieniu. To jest moc, która jest początkiem i końcem. Kto ją zrozumie, tego mózg wchodzi na wyższe wibracje. Ten kretyn nigdy tego nie zrozumie. Ciasny umysł. Dzień dobry, panie Rolecki. Siemka, moi drodzy. Z ofertą wpadłem do was. Nowiutkie działko organowe. Prima sort. I bardzo dobrze się składa, bo tutaj pan jest znawcą i chce kupić. Serio? Tak. No, to ile mi pan da za to? 300? No ale co to jest, proszę pana? Przecież to są stalowe rury pomalowane miedzianą farbą. Ale trwalsze od miedzianych, nie? Panie, to jest samobójstwo. Tylko złe moce można przyciągnąć. Gdzie są kryształy górskie w żywicy? Gdzie są opiłki rzadkich metali? To jest jakaś granda. Jaka granda, jaka granda. To jest
całkiem dobre działko, nie? Nie rozumiesz, że tym można zabić? O, moja głowa. Muszę stąd wyjść, bardzo zła energia. No to, widzisz, podobne do tamtego i może nawet lepsze, bo z tego, z recyklingu. Panie Rolecki, niech pan idzie może gdzie indziej, co? I bardzo dobrze, że tego całego działa już u nas nie było. Wiem, że dobrze się zarabia na takich ezoterycznych gratach, ale są jakieś granice zdrowego rozsądku. Zadziałało. Na szczęście szef kliniki poszedł po rozum do głowy i nie zmusił mnie do mniej pokojowych rozwiązań. Grunt, że wszystko się dobrze skończyło i mogłem wrócić do swoich zajęć. Dzień dobry. Przyszłam wykupić swoje rzeczy. Dostałam pracę. No to gratuluję. Ale to znaczy, że nie potrzebujesz pani pieniędzy na te kursy? Nie, szef powiedział, że tu całą sumę w całości podzielimy na raty. No i będzie mi odliczał z pensji. Super. To ja za chwilkę przyniosę pani rzeczy. Czyli co, wszystko się dobrze skończyło? No, sama nie rozumiem. To dzięki panu, tak? Nie, czemu? No wtedy, pod kliniką. Powiedział pan, że z nim porozmawia, że się znacie. No i to pan do mnie dzwonił, prawda? Tak, przepraszam, wziąłem numer z umowy zestawu. Zamieniłem 2 zdania z szefem. Jak coś pomogło, to się bardzo cieszę. Pomogło. Co prawda te kursy będę spłacać jakieś 2 lata, ale... No ale nie mam wyjścia. Potrzebuję tej pracy. No a pana to zapraszam na rehabilitację do nas. Bardzo chętnie. Proszę bardzo. Czy ma pani jakąś torbę, czy dać? Tak, poproszę. Bałem się, że samo zatrudnienie pani Marleny nie będzie końcem kłopotów. Ale chyba wyszło dobrze. A sposób na przypilnowanie szefa kliniki znalazł się sam. Co pan tu robi? Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że pan poszedł po rozum do głowy. Proszę się nie martwić, nic złego się panu nie stanie. To czego pan tu chce? No jak to, dać panu zarobić. Zapisałem się na fizjoterapię do pani Marleny. Proszę sobie wyobrazić, fantastyczna fizjoterapeutka. No ale nic, muszę już lecieć, za 5 minut zaczynam zajęcia. Proszę się nie martwić, będę tu często wpadał. Ach, jeszcze jedna rzecz. Mam nadzieję, że nie dojdą mnie żadne niepokojące sygnały od pani Marleny i od innych pracownic. Nie dojdą. Ja nie z takich. Ja bardzo się cieszę i dziękuję, dobrej nocy. Dobrej nocy. Benia, chodź, bo zaraz się zacznie. Marcin! Marcin! Co? Coś złego mi się dzieje! Co się stało? Nie wiem, coś z dzieckiem, zadzwoń na pogotowie. Drzwi otwórz, już dzwonię. Halo? Pogotowie? W następnym odcinku napad na pracownika Lombardu. Co jest? Co to był ten gościu? Pan Wacław inwestuje w swój sklep. Może ja bym zobaczył to lustro, bo ono musi pasować do wnętrza. Mój ciucholand jest z wyższej półki i byle czego to ja tam nie wstawię. Ojciec Maćka podrywa Weronikę. Nie podrywaj jej. O co ci chodzi? To dziewczyna twojego syna. Przecież to szalała. Starsi panowie lubią takie podlotki. A czy ty czasami nie jesteś zazdrosna? Więcej informacji o serialu na naszej stronie na Facebooku, Instagramie i TikToku.